Witam serdecznie na kanale kuchniamagdy.pl. Dzisiaj przygotujemy ciasto na zimno, ciasto caffè latte. Na początek przygotujemy sobie foremkę. Środek keksówki smarujemy kawałkiem margaryny, a następnie paluszkami rozsmarowujemy tą margarynę. Oraz keksówkę będziemy wykładać folią spożywczą, po to, żeby później ciasto łatwiej wyciągnąć, żeby się nie przykleiło. Ja nie mam takiej szerokiej folii, wobec tego zrobiłam to na zakładkę, czyli jedna strona keksówki i druga strona keksówki wyłożone folią dokładnie. Ok, foremka przygotowana, to teraz masa główna. Do masy głównej potrzebujemy 800 ml śmietanki kremówki 30%, 250 g serka mascarpone oraz 100 g cukru pudru. Do miski wlewamy 800 ml śmietanki kremówki 30% i mikserem zaczynamy ubijać na sztywno. Śmietanka jest mocno schłodzona, bezpośrednio wyjęta z lodówki. Jak łopatki miksera zaczną zostawiać ślady, dodajemy 100 g cukru pudru, no i nadal miksujemy. Po dokładnym wymieszaniu składników dodajemy 250 g serka mascarpone, dodajemy partiami i również nadal miksujemy. A dlaczego to jest masa główna? Ponieważ tą masę główną po dokładnym ubiciu będziemy dzielić na 3 części. Pierwsza to 250 g, druga to 400 g, a trzecia 450 g. Po podzieleniu masy wkładamy do lodówki, zajmujemy się tylko masą pierwszą. Do masy pierwszej dodamy jeszcze łyżkę żelatyny i 60 ml wrzątku do rozpuszczenia tej żelatyny. Miseczka, do której wsypuję łyżkę żelatyny, zalewam 60 ml wrzątku, czekam aż żelatyna napęcznieje, następnie wymieszam ją tak dobrze, aż żeby się rozpuściła w wodzie i zostawię do wystudzenia. Jak żelatyna wystygnie, biorę sobie te 250 g masy śmietanowej z tej głównej, oczywiście odłożone, włączam mikser i powoli małym strumieniem dodaję wystudzoną żelatynę. A dlaczego podzieliliśmy tą masę nierówno? Ponieważ keksówka w przekroju ma postać trapezu, czyli węziej w jednej części, drugiej części szerzej. Żeby te masy mniej więcej później po przekrojeniu były równe, musimy nierówno podzielić masę główną. Po dokładnym wymieszaniu żelatyny z masą śmietanową wykładamy ją do foremki, rozprowadzamy po spodzie i wyrównujemy. Taką foremkę wstawiamy do lodówki, żeby ta masa stężała. To zajmuje chwileczkę, a teraz zajmiemy się masą drugą. Do masy drugiej dodawać będziemy 1 łyżkę kawy rozpuszczalnej, 1 łyżkę zimnej wody do rozpuszczenia kawy, 2 łyżki żelatyny i 80 ml wrzątku do rozpuszczenia tej żelatyny. Najpierw rozpuścimy sobie żelatynę, czyli do miseczki wsypujemy 2 łyżki żelatyny, zalewamy 80 ml wrzątku, czekamy aż żelatyna napęcznieje. Następnie mieszamy ją, żeby się rozpuściła w wodzie i zostawiamy do wystudzenia. Żelatyna stygnie, wobec tego kawa rozpuszczalna. Do miseczki wsypujemy 1 łyżkę kawy rozpuszczalnej, zalewamy 1 łyżką zimnej wody i mieszamy, żeby się połączyły składniki, czyli kawa rozpuściła w wodzie.
No i jak żelatyna sobie przestygnie, bierzemy drugą część masy, czyli 400 g masy śmietanowej. Powoli małym strumieniem dodajemy najpierw rozpuszczoną kawę. A następnie dodajemy wystudzoną żelatynę. Też małym strumieniem, żeby wszystko się wymieszało dokładnie. Pamiętajmy, że żelatyna opada na spodzie, przykleja się do boków, to trzeba wszystko bardzo dobrze wymieszać, ale nie za długo. No i druga warstwa gotowa, czyli wyjmujemy foremkę z lodówki i na tą stężałą już białą masę wykładamy masę drugą. Rozprowadzamy, wyrównujemy i wstawiamy do lodówki, żeby masa stężała. A my zajmujemy się masą trzecią, do której potrzebujemy 2 łyżki kawy rozpuszczalnej, 1 łyżkę zimnej wody do rozpuszczenia kawy, 1 łyżkę kakao, 1 łyżkę cukru pudru, 2 łyżki żelatyny oraz 80 ml wrzątku do rozpuszczenia żelatyny. No i ponownie 2 łyżki żelatyny lądują do miseczki, zalewamy 80 ml wrzątku, zostawiamy do napęcznienia, a następnie mieszamy do rozpuszczenia żelatyny w wodzie i zostawiamy do wystudzenia. Ponownie szykujemy sobie kawę, czyli w miseczce lądują 2 łyżki kawy rozpuszczalnej, zalewamy 1 łyżką zimnej wody, dokładnie wszystko mieszamy, żeby kawa rozpuściła się w wodzie. Wyjmujemy trzecią część naszej masy głównej, czyli 450 g masy śmietanowej. Powoli małym strumieniem dodajemy kawę i łączymy składniki ze sobą. Proszę spróbować, czy ta część już jest wystarczająco kawowa, czy Państwo tam na przykład chcieliby dodać coś jeszcze. Teraz dodajemy 1 łyżkę kakao, mieszamy składniki ze sobą. Kolejna 1 łyżkę cukru pudru. Tutaj też Państwo muszą spróbować, czy ta masa już będzie wystarczająco słodka dla Państwa. No i na koniec wystudzona żelatyna. Małym strumieniem mieszamy wszystko, pamiętamy o spodzie, o bokach. Mieszamy dokładnie, ale nie za długo. No i trzecia masa gotowa. Wyjmujemy foremkę z lodówki, na wierzch wykładamy trzecią masę. Jeśli będziemy to robić partiami, to łatwiej będzie nam rozprowadzić, wyrównać. No i foremka ląduje znowu w lodówce, ale tym razem na kilka godzin, żeby te masy bardzo dobrze stężały. Po kilku godzinach wyjmujemy foremkę z lodówki i będziemy wyjmować z niej ciasto. Ale zanim to zrobimy, musimy wpuścić troszeczkę powietrza między folię spożywczą a foremkę, żeby to ciasto po prostu chciało później z niej wyjść. Powietrze wpuszczone, deska albo talerz od razu. Obracamy foremkę do góry nogami i siłą grawitacji wyjmujemy powolutku ciasto z foremki. Wszystko wyjęte, teraz powolutku zdejmujemy folię spożywczą. No i ciasto, proszę Państwa, gotowe. Jest wyśmienite, nie tylko w smaku, ale również w wyglądzie. Ma konsystencję takiej pianki lekkiej na te upalne dni akurat. Żegnam się z Państwem, zapraszając na kolejne przepisy i porady na kuchniamagdy.pl.